kryptoparanı anında. O ludzie, znowu kryptopara. Słuchajcie, nie wiem, ja to jestem jakaś taka mało reformowalna w tym temacie, ale nie wiem, wolę nieruchomości od Bitcoina. Przyznaję uczciwie. Kochani, dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym dniu z życia pośrednika w Alanii. 11 grudzień 2020. Podobno 15 stopni. Nie wiem, jak dla mnie jest zimno. Pada deszcz, jest pochmurno, jest typowa alanijna zima, czyli mieszanka naszej jesieni, wiosny i wszystkiego, co można pomieszać. Jedziemy do biura. Dzisiaj chciałam Wam króciutko powiedzieć o pełnomocnictwie do sprzedaży nieruchomości. Bo nie tylko, że kupujemy tutaj nieruchomości, ale oczywiście też je sprzedajemy, tak? Więc dokładnie tak samo jak w filmiku o tym, jak kupić nieruchomość bez przyjeżdżania do Turcji, do Alanii dokładnie, jak można to zrobić, jak można sprzedać tą nieruchomość bez przyjeżdżania. A to znaczy dokładnie tak samo. To znaczy znowu dzwonicie do ambasady tureckiej w Warszawie, oni podają Wam listę tłumaczy przysięgłych, umawiacie się na spotkanie, przyjeżdżacie ze swoim dowodem tożsamości, ale dokładnie chodzi tutaj nam o paszport, przyjeżdżacie ze swoimi 2 zdjęciami, nie muszą być biometryczne, normalne zdjęcia do dokumentów. Możecie wziąć, jeżeli macie więcej niż jedną nieruchomość w Turcji, możecie wziąć odpis z księgi wieczystej, ten, który tutaj dostajecie przy zakupie, czyli tak zwane tapu. Aczkolwiek jeżeli posiadacie jedną taką nieruchomość, to nie musicie nic przedstawiać, po prostu będzie to takie pełnomocnictwo ogólne, mówiące o tym, że nadaję pełnomocnictwo do sprzedaży mojej nieruchomości. I wtedy to wystarcza nam do tego, żeby taką nieruchomość sprzedać. Co jeszcze? Wtedy ten dokument, który jest już gotowy w wersji tureckiej, pamiętajcie, na tym dokumencie nie musi być pieczęci apostil, dlatego że on jest wydawany przez urząd turecki, tak, którym jest ambasada turecka w Polsce. W związku z tym tylko właśnie obecność tego tłumacza przysięgłego, jego podpisy, Wasze podpisy i wtedy jest wszystko ok i wystarczające. Pakujecie, nie, panowie są tacy mili tutaj, próbowali się przepuścić, super, fajnie, wszyscy się przepuszczają, ale elegancko. Więc pakujecie ten oryginalny dokument w list, w kopertę. Ojej, po deszczu zrobiła mi się kałuża pod biurem, rany, Julek. Czekajcie, muszę zaparkować gdzieś indziej, bo się tutaj nie da. Więc pakujecie do koperty, wysyłacie do mnie na adres biurowy. Oczywiście wcześniej ja Wam, jeszcze o tym zapomniałam powiedzieć, ja Wam oczywiście wysyłam moje dane firmy, żeby ambasada wiedziała, na kogo to pełnomocnictwo ma nadać. Aczkolwiek ambasada w Warszawie już dobrze mnie zna i już wie, że w temacie sprzedaży nieruchomości w Turcji to pełnomocnictwa idą do pani Ani Gok. Tak, troszkę skromności, tak? Dobra, już nie pikaj, zaparkowaliśmy. Więc tak, wsadziliście to do koperty, wysłaliście na mój adres, ja sobie czekam i teraz tak, jeżeli jest sprawa pilna, czyli powiedzmy ja tutaj już mam kupującego gotowego, no i on nie może czekać zbyt długo, a poczta idzie jednak powiedzmy około 10-14 dni, no to wtedy poproszę Was oczywiście o taką przesyłkę super pilną, szybką. Nie wiem, DHL na przykład, drogi jak cholera, bo chyba około 400 czy 500 zł za taką przesyłkę. Ale cóż, jak trzeba szybko sprzedać nieruchomość i dokument jest potrzebny na już, no to trzeba się poświęcić. W każdym bądź razie, w momencie, kiedy ja dostaję ten dokument, to wtedy składam tutaj zaczynam tą całą procedurę, składam wniosek do ksiąg wieczystych i robimy transakcję. Czyli, tak jak mówię, i zakup, i sprzedaż możecie zrobić prawie że online, pomijając tą wizytę w ambasadzie tureckiej w Warszawie. Kochani, do zobaczenia w następnym odcinku z życia pośrednika przy tej pięknej zimowo-jesienno jakiejś tam pogodzie. Ja zmykam do biura. Widzimy się niedługo.